Dzień dobry. Ale się zrobiła piękna pogoda, aż chce się pracować. Pszczoły się obudziły. Widziałem cytrynka latającego. Pięknie. To co? Ja teraz przygotuję sobie krokwie z takich balików. One mają właśnie 9 cm wysokości i szerokości prawie 18, więc myślę, że wyjdą mi z każdej z nich 3 krokwie. Trochę mi ich szkoda, ale tak to musiałbym jechać na jakiś skład i kupić. No i tak samo nie mam już łat, ale mam taką belkę, która została po budowie stawu. Myślę, że z niej można też będzie spróbować zrobić łaty. No to czas już zacząć montować dach, czyli najpierw krokwie, które muszę przygotować, a dokładnie to dorobić te ozdobne elementy rysie. Właśnie, bo ja w sumie to nie powiedziałem, skąd pomysł na taki, a nie inny wzór. Takie właśnie ozdobne zakończenie belek mamy w naszym domu. Trochę to moje się różni, ale starałem się na czymś takim wzorować. Spróbuję je zrobić hurtowo, tak żeby były jednakowe. Dlatego je tak ułożyłem razem. Zaraz je skręcę, rozrysuję i może uda mi się to wyciąć wszystko za jednym zamachem. No to działam. Przyczepiłem 2 skrajne krokwie, odpowiednio je tutaj zacinając tą i tamtą. Wypoziomowałem, jak również złapałem z takiej znanej zasady 3, 4, 5. Można sprawdzić, czy się ma kąt prosty. No bo najprościej sprawdzić, czy ma się dobre kąty, mierząc sobie przekątne, prawda? Najprostsza zasada. No ale czasami jest coś po środku. Powiedzmy, mamy rusztowanie, nie możemy tych przekątnych zmierzyć. No to wtedy sprawdza się zasada 3, 4 i 5. Czyli jak sobie odmierzymy, na przykład tutaj 3 metry, przepraszam, tu 3 metry, tu 4 metry, to przekątna pomiędzy tymi punktami powinna wyjść 5. Jak jest mniej, to znaczy, że odpowiednio musimy się rozsunąć. Ok, tyle matematyki. Więc przyczepiłem już tak wstępnie te 2 skrajne krokwie, rozciągnąłem sznurki i teraz sobie docinam każdą następną. Rozmierzyłem je, mniej więcej wychodzą w odległościach niecały metr pomiędzy sobą. Więc zostały mi jeszcze do zaciosania 3. To teraz muszę dociąć deskę czołową, do której potem przyczepię rynny.
Mam taką szeroką prawie na 30 cm. Ja tam potrzebuję 11 cm, bo moja deska czołowa ma również robić za końcową łatę. Także z tej, myślę, wyjdą mi dwie takie 11 cm deski z małym skosem na pochyłość dachu. Do wyszlifowania tych desek to użyję po prostu grubościówki. Dawno już jej nie używałem. Warto natłuścić sobie takim tym. Może być WD-40. To jest poślizg lepszy. Ostrzegam, urządzenie naprawdę mocno hałasuje. Jak nie idzie, znaczy, że trzeba nabłyszczyć. Trzeba nasmarować. I wystarczy. Nie będę tego bardziej już szlifował. Pomaluję i będzie ładnie. Prawda? No i jak to wyszło? Ja na razie nie obcinam tych desek, one są za długie, ale nie obcinam, bo to mogę zawsze zrobić później, a dosztukować, ale mądrość. Dołożyłem sobie jeszcze jeden poziom rusztowania. Źle to zrobiłem, ale zorientowałem się, że zamiast dać na krzyż, w poprzek powinny teraz pójść te górne. Ale okej, bardzo się nie buja. Zdejmowanie tego i przekładanie to żadna przyjemność. Dobrze, ale będzie mi wygodniej teraz pracować stąd. No i to, co muszę wykombinować, to znaleźć jakiś sposób, żeby połączyć się dachówkę z poliwęglanem. Tu pójdą łaty, na tych łatach pójdzie poliwęglan, a tu muszę podsunąć jakąś obróbkę blacharską, która no dobrze by było, żeby gdzieś no tak dotąd sięgała, a następnie tu wychodziła nad poliwęglan. Ale fajny widok z takiej wysokości. Stawik pełen. Nie spadnijcie z tego dachu. No niestety bez zdjęcia dachówki się nie obejdzie, bo nie uda mi się tutaj ładnie wtedy wyprowadzić tej blachy. Tak, wymyśliłem, że tutaj dołożę taką listewkę. W sumie ta łata powinna być trochę wyżej, bo ta dachówka już skręca. Czyli tak, tu wyginam do góry. Na tej linii. A następnie od tej linii prostuję blachę. Dobra, to mamy tu. Teraz to tu. A tu nie mam wyjścia, tylko muszę wyżłobić w tej łacie.
tak żeby mi to opadło niżej. I wtedy dachówka będzie się tu trzymała i tu, a tu będzie mogła zejść. No, dobra, jest plan. Ja to przetnę diaksem, przy czym wiem, że nie wolno. No, nie powinno się, nie, że nie wolno, bo może rdzewieć szybciej. Czyli tak, po tej linii miałem wyprostować i podnieść. Nie, tu tylko podnieść. A odtąd to miałem wyprostować. No chyba tak. Pójdę sobie przymierzę. Jeśli pasuje, to będę giął dalej. Tutaj pod tą powierzchnię mniej więcej tak będzie wchodził poliwęglan. Dlatego to odginam, bo po tym cięciu ta blacha jest dość ostra. Więc nie chcę, żeby to dotykało do poliwęglanu i go rysowało. Nastukałem się, nagiąłem się. Teraz jeszcze tylko to umyć. Bo potem nie będzie już okazji. Trochę późno sobie przypomniałem, żeby zabezpieczyć łaty, bo olej będzie się trochę wchłaniał, a powinienem je zabezpieczyć, bo akurat do nich to tam dostęp będzie najgorszy, żeby później je zabezpieczyć, bo resztę konstrukcji to sobie zrobię w wolnym czasie. Rozgrzewam olej tą samą metodą. Ciemny strasznie. Ciemny, ale pokażę Wam na domu. No nie wiem, czy pamiętacie, w takim odcinku mówiłem, że on jest jakiś taki dużo ciemniejszy i ładnie się podbarwia pod kolor. I ta wstawka była prawie że w tym kolorze, świeżo po malowaniu. Ale jak się wchłonął, to już ją z powrotem widać, że to się odcina. Także myślę, że i te łaty pewnie świeżo po malowaniu będą takie ciemne, a po miesiącu rozjaśni się ten kolor i będą ładne. Znaczy te łaty są cięte z tej belki, o której mówiłem Wam, była do stawu. W te belki przez złe przechowywanie weszła mi sinica. To konstrukcyjnie nie osłabia drewna, tylko wizualnie nie jest to najładniej. Trochę ten daszek betonowy albo mój jest w skosie lekkim w skosie lekkim do siebie.
ale damy radę jakoś to wyprowadzić. Także tu dachówka nachodzi na tą blachę, a poliwęglan będzie dochodził gdzieś w cieniu. A poliwęglan będzie dochodził gdzieś tu, a z tej strony nawet trochę będzie się chował pod dachówkę. Czyli woda, która będzie wpadała na tym połączeniu, jeżeli jest jakiś przeciek, to sobie spłynie tą rynienką. Tu jeszcze to będę doginał przy dokręcaniu. Tą rynienką spłynie w dół. Natomiast tu zrobiłem w ten sposób, tu już sobie wstępnie nawet przyczepiłem, że mam blachę dość głęboko wchodzącą pod dachówkę. Tu jest jeszcze rząd dachówek. Natomiast poliwęglan wsuwam tu i na tej pierwszej łacie wspólnie to skręcam razem z blachą. To co, chyba teraz powinienem przynieść sobie łatę i zrobić tą pierwszą łatę. Niestety one wilgotne są jeszcze, ale znajdę jakąś taką najsuchszą. Przekręcę tą pierwszą łatę, bo potem będzie mi niewygodnie, a następnie już zrobię te obróbki, ułożę dachówkę i zostanie już mi tylko poliwęglan. Ja już sobie wcześniej rozmierzyłem, jak mają iść krokwie.
Jak to się dzieje, że to zawsze wy najbardziej cierpicie? O, nagrywanie działa. A, trochę się zabrudził ten. Dobra, no wszystko jest ok. Bez paniki. Musicie po prostu bardziej uważać. Poliwęglan mam za długi, więc muszę go trochę przyciąć. To można ciąć diaksem, piłą częścią tą do metalu, można jakimś nożykiem, można teoretycznie brzeszczotem, ale ja spróbuję nożyczkami. Nożyczkami to słabo jednak idzie. Brzeszczotem też wcale nie jest fajnie. Czyżby faktycznie diaksem? I dobra, to rzeczywiście jest dobra metoda, jest fajna, ładna krawędź. No i fajnie. Tam się wsunął pod dachówkę i jest ta rynna, która będzie zbierała wodę. Tu też się ładnie dosunął jakieś 12-13 cm, więc myślę, że też jakiś silny wiatr tam nie powinien tej wody tak wysoko wtoczyć. Chyba rynnę powinienem wcześniej zamontować, ale to chyba nie jest aż taki wielki problem. Zabawa polega na tym, że teraz wiercę sobie w poliwęglanie. Robię takie otwory na jakieś 6 mm, bo poliwęglan pracuje, więc musi mieć tutaj luz. Tu nie wiercę, bo jeszcze nie wiem, nie policzyłem w zasadzie jaki zakład robić, czy na jeden, czy mogę na dwa sobie pozwolić. Następnie biorę takie trapeziki i je trzeba tutaj powsuwać, bo one mają sprawić, żebym wkrętem nie rozpłaszczył poliwęglanu. Więc tak, to jest trochę zabawy. Teraz sobie wkrętami ustawiam, żeby celować w te dziurki. No i przykręcam.
Skręcać tak trzeba wyczuciem, żeby lekko się spłaszczyła ta uszczelka. I następna, i następna. Powiem wam, że to był głupi pomysł, żeby wymyślić sobie docinanie na dachu. To był bardzo głupi pomysł. Usunąłem drugie rusztowanie, bo by mi już teraz tylko przeszkadzało. Swoją drogą te rusztowania to są średnio przyjemne w składaniu, a w rozkładaniu jeszcze gorzej. Tu też będę musiał chyba rozłożyć, bo żeby przesunąć dalej, to mi niestety tutaj zahacza o belkę. Może odkręcę belkę, będzie w sumie szybciej. No. Jedną belkę? A, dwie belki. No to nie wiem, czy będzie szybciej. Gimnastyka. No mam wrażenie, że za mało będę miał tych rąbów. Trapezów, przepraszam. Trapezów. No niestety, zabrakło mi i farmerów, i tych trapezików na ostatni arkusz. W zasadzie to nawet nie jest cały arkusz, tylko będę musiał go przyciąć. Dobra, to jadę do sklepu.
Dobra, tu jest rynna, tego nie widać. No dobrze, a z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Ja już swoją pracę, jeśli chodzi o daszek, bo jeszcze teraz rynny, wykonałem. Liczę, że i Wy będziecie pamiętali o subskrypcjach. Z góry dziękujemy. Dziękujemy i dobranoc. Jum.